Witam wszystkich. Dzisiaj wymienimy sobie zawór blow-off. Widzicie, mój jest bardzo zniszczony. On co najgorsze to jest zniszczony, że porysowany to jest nic. On się po prostu zacina. Nie mam tego ps. Nie ma tego ps, tak powinno być. Tutaj wężyk od podciśnienia jest wymieniony na nowy. On raz na jakiś czas wydaje ten dźwięk, natomiast niezależnie od ustawienia tutaj, bo tu można sobie to regulować, po prostu nie działa. Dlatego postanowiłem go wymienić. Zdecydowałem się na firmę HKS ze względu na cenę. Był też polecany na forach, na których przebywam, więc po prostu padło wybór na ten konkretny model. W pudełku znajdziemy zrzeczony zawór pustowy, instrukcję obsługi oraz wszystkie akcesoria niezbędne do montażu tego zaworu do samochodu. Zaczniemy sobie od demontażu starego blow-offa. Demontujemy przewód od podciśnienia. Paskę odkładamy na bok, a następnie wykręcamy. OK. OK, mamy to. Stary zdjęty. Odkładamy na bok. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Jakiś jest adapter założony, jak możecie zauważyć. Teraz kwestia jest tego, czy nowy ma średnicę, która odpowiada tutaj temu wejściu, czy jest to bardziej pod tą. Przyłóżmy bazę nowego blow-offa. Jak widać, nie, to nie jest to. Najprawdopodobniej ta średnica odpowiada średnicy tutaj, więc musimy pozbyć się tej redukcji tego adaptera. Jak widzicie, udało mi się wyciągnąć ten stary adapter, redukcję. Nie wiem, co to jest, lejek, kawałek jakiejś rurki, nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie sprawdźmy, czy średnica nowego blow-offa tego adaptera pasuje do istniejącej tej dziury w układzie dolotowym. O, myślę, że będzie bajka. Dokręcimy to opaską, pasuje idealnie. Teraz pozostało nam jedynie złożyć tą całość do kupy według instrukcji. W pierwszej kolejności, dobra, żeby nie być gołosłownym, to Wam pokażę. Tutaj jest napisane, że potrzebujemy też kawałek przewodu, który ma 4 mm. Następnie montujemy to w miejscu już na samochodzie. W moim przypadku jest tam taki 6 mm przewód od podciśnienia, więc myślę, że powinno pasować. Dobrze, strona numer 1. Zobaczcie sobie, tak wygląda instrukcja. Tu mamy kolejność, czyli tu mamy taki pierścień Segera, uszczelka i następnie baza, i musimy to w odpowiedniej kolejności włożyć. Co to działa? Baza, uszczeleczka i musimy to włożyć tutaj, a następnie ten pierścień Segera musi zablokować nam po prostu cały ten zawór upustowy w tej redukcji blow-off. Udało mi się założyć ten pierścień Segera. Jak widać, troszeczkę przy okazji tutaj porysowałem cały ten adapter, ale nie szkodzi, bo nie będzie to widoczne. Zamontuję to tą stroną do widoku, że tak powiem, tak, że to będzie widać na froncie. Dobrze, możemy teraz przejść do następnego kroku. Według instrukcji musimy zamontować tutaj 4 mm przewód tutaj na tym krótcu. Następnie założyć ten filtr, a z drugiej strony musimy założyć przewód pociśnieniowy. Tutaj w moim przypadku wychodzi z pokrywy zaworów. O, jednak pomyliłem węże. Ten jest tutaj podpięty do dolotu, a ten, który mam podłączyć do blow-offa, to jest ten tutaj idący do kolektora dolotowego. Złożony blow-offik, ja sobie jeszcze tutaj tę trytkę możemy zakładać na samochód.
Jak wygląda efekt końcowy. Tutaj blow-offik mocno dokręcony tą opaseczką, tu na dole. Tu mamy zauważony ten przewód z oplotem podciśnieniowy z kolektora odlotowego. Dołożyłem też tutaj 2 trytki, żeby mi to nie latało. A myślę, że to nie jest jakoś może super estetycznie, ale tak zdecydowałem i tak zrobiłem. Dobra, sprawdźmy. Podłączam akumulator i sprawdzamy, czy to działa, czy robota na marne, a to jest na przykład uszkodzone. Bywa i tak. Sprawdźmy. Widać, blow-offik pięknie syka. Jestem ciekawy tylko, czy na przykład tych końcówek nie da się wymienić. I na przykład wtedy powietrze, które tu wylatuje, będzie kierowane w inny sposób, przez to będzie inny dźwięk. Jeżeli ktoś ma taką informację, proszę dać mi znać. Chętnie przetestuję, jeżeli jest możliwość założenia innej końcówki. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Kolejna robota udana. Poszło w miarę sprawnie. Musiałem tylko zniszczyć jedno narzędzie. Takie kombinereczki. Miałem taki ściągacz do zegarów, ale niestety nie działał. Miał zbyt małe te szpileczki. Dlatego zdecydowałem się na coś takiego. Tu oszlifowałem szlifereczką i poszło w miarę sprawnie. Dobra, dzięki za uwagę. Zapraszam do lajkowania. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć Wam.